Cześć, tu Ewa z kanału Z Turcją na Ty. Dzisiaj pokażę Wam plac, na którym decydowały się losy życia lub śmierci cesarza Justyniana. Plac, na którym setki tysięcy ludzi krzyczało Nika. Plac, o historiach którego uczymy się dzisiaj z podręczników, a historie te rodziły się z ognia tłumu. To hipodrom Konstantynopola. Troszkę dzisiaj omijany, zapominany, miejsce, przez które przewija się tysiące turystów, nie wiedząc tak naprawdę, jak wielkie znaczenie to miejsce kiedyś miało. Zapraszam Was dzisiaj nie tylko na wycieczkę po monumentalnych obeliskach, ale pokażę Wam również miejsce, którego nie ma w przewodnikach. Miejsce, które do dzisiaj pokazuje stare mury dawnego hipodromu. Hipodrom Konstantynopola znajduje się zaraz obok Błękitnego Meczetu i wchodząc tutaj na plac Sultan Ahmed z przystanku tramwajowego tramwaju linii T1, pierwszą rzecz, jaką zobaczycie, to niemiecka fontanna. Niemiecka fontanna powstała w 1901 roku i była prezentem od niemieckiego cesarza Wilhelma II dla sułtana. Fontannę zbudowano w Niemczech, potem rozebrano, przewieziono statkiem i złożono tutaj. W środku są złote mozaiki z inicjałami obu władców. To był symbol przyjaźni między Imperium Osmańskim a Niemcami. Kilkanaście lat później walczyli razem w I wojnie światowej. Mało kto wie, że Wilhelm II był wielkim fanem Orientu i zwiedził Stambuł aż 3 razy. Dzisiaj hipodrom to po prostu duży plac, po którym spacerują turyści. A jak wyglądał on kiedyś? Pierwotny hipodrom miał ponad 400 metrów długości i 100 metrów szerokości. Mógł pomieścić ponad 100 000 widzów, czyli więcej niż niejeden dzisiejszy stadion. Po środku hipodromu znajdowała się spina. Spina, czyli taki podłużny pasek rozdzielający trasy wyścigów rydwanów i na tym pasie zostały ustawione różne obeliski oraz dekoracje. Niektóre z nich widać do dzisiaj i te obeliski, które zachowały się do dzisiaj, za chwilę właśnie Wam pokażę. Obelisk egipski, bądź też obelisk Teodozjusza ma już 3500 lat i kiedy został przywieziony do Konstantynopola, był już starożytkiem. A pochodzi on z Egiptu, ze świątyni w Karnakał, świątyni faraona Totmesa III. Cesarz Teodozjusz kazał przywieźć go w roku 390, ale jego podróż była tak trudna, transport był tak trudny, że pękł on na pół. I dzisiaj ten obelisk, który widzimy, to tylko górna część oryginalnego obelisku. Chyba najciekawszą częścią obelisku jest jego podstawa. Podstawa, na której znajdują się płaskorzeźby przedstawiające cesarza, który ogląda wyścigi rydwanów.
Cesarz jest przedstawiony na wszystkich 4 ścianach podstawy obelisku. Na jednej z nich możemy zaobserwować cesarza, a pod nim kilka osób klęczących z brodami, którzy trzymają dary w ręku. To są barbarzyńcy. Na innej części możemy zobaczyć tancerki. Tancerki, które świadczyły o tym, że na hipodromie nie tylko odbywały się wyścigi rydwanów, ale hipodrom też był miejscem starożytnych imprez. I jeśli chodzi o nazwę tancerki, no to chyba nie muszę mówić, że tancerka w tamtych czasach znaczyła też coś zupełnie innego. I o jednej bardzo ważnej tancerce, którą poślubił cesarz Justynian, za chwilę Wam opowiem. Na wstępie filmu opowiadałam Wam o tym, że hipodrom to nie tylko miejsce wyścigów rydwanów, ale też miejsce, na którym dziesiątki tysięcy ludzi krzyczało Nika. Było to powstanie. Nika w języku greckim oznaczało zwycięstwo. Ale o co tak naprawdę chodziło? Najważniejszym sportem na hipodromie były wyścigi rydwanów. Ich woźnice byli absolutnymi gwiazdami. To trochę tak jak dzisiejsi piłkarze bądź też kierowcy Formuły 1. I były tutaj 4 najważniejsze frakcje, 4 drużyny. Niebiescy, zieloni, biali i czerwoni, ale z czasem liczyli się już tylko niebiescy i zieloni. Cesarz Justynian nie był popularnym cesarzem. Podnosił podatki, walczył w drogich wojnach, chciał budować imperium, ale miał skorumpowanych urzędników. Ludzie byli wściekli, a hipodrom był jedynym miejscem, gdzie mogli krzyczeć prosto do cesarza. Iskrą było skazanie na śmierć kilku członków frakcji niebieskich i zielonych. Podczas wyścigów tłum zaczął krzyczeć Nika, czyli zwyciężaj, ale tym razem przeciw cesarzowi. Zamieszki powstania trwały prawie tydzień. W tym czasie spalono bardzo dużą część miasta. Spalono również świątynię, która stała tutaj, zanim powstała Hagia Sofia. Wybrano nowego cesarza, ale cesarz Justynian nie chciał ustąpić. I tutaj pojawia się kobieta, jedna z najważniejszych kobiet w historii Bizancjum. To Teodora, wcześniej tancerka, wiadomo jaka tancerka, a później żona cesarza Justyniana. I to właśnie ona powiedziała słynne słowa: lepiej umrzeć w purpurze, niż uciekać i później umrzeć jako tchórz. To ona zmusiła cesarza Justyniana, aby został w pałacu i uknął spisek. Na czym ten spisek polegał? Cesarz Justynian zgodził się porozmawiać z tłumem osób protestujących. Zwabił te osoby tutaj na hipodrom. Wtedy bramy hipodromu się zamknęły. Wcześniej przez te bramy weszli żołnierze i zabili w ciągu jednego dnia ponad 30 000 osób protestujących. Historycy twierdzą, że w tym dniu krew płynęła po Konstantynopolu jak rzeka. Plac dzisiejszego hipodromu znajduje się dużo wyżej niż oryginalny hipodrom. A o ile wyżej, pokażę Wam, jak można to sprawdzić. Patrząc na obelisk egipski i schodząc w dół do jego podstawy, możemy zobaczyć, jak dużo głębiej znajdował się teren oryginalnego hipodromu. Jest to, nie wiem, dobre 5 metrów. Drugim ciekawym obeliskiem, który znajduje się na spinie hipodromu, jest kolumna wężowa, bądź też kolumna serpentyny. I ta kolumna też ma dosyć ciekawą historię. Zaraz ją Wam opowiem.
Kolumna wężowa ma ponad 2500 lat i została tutaj przywieziona z Grecji przez cesarza Konstantyna. Powstała ona w Grecji na upamiętnienie wygranej bitwy grecko-perskiej pod Platejami w V wieku przed naszą erą. Cesarz Konstantyn postanowił przywieźć tą kolumnę tutaj do Stambułu, postawić ją na spinie hipodromu, aby upamiętnić to, że Konstantynopol powstał z sojuszu rzymsko-greckiego. Na szczycie tej kolumny znajdowały się 3 głowy węża. Jedna z nich jest dzisiaj w Muzeum Archeologicznym w Stambule, 2 z nich zaginęły. Dlaczego tych głów nie ma teraz na tej kolumnie? Dlatego, że po uderzeniu pioruna ta kolumna po prostu się rozpadła. I trzeci już obelisk, tym razem obelisk Konstantyna. Ten mniej efektowny obelisk Konstantyna dziś wygląda jak zwykła kamienna wieża, ale kiedyś był pokryty brązowymi płytami, które odbijały słońce. A podczas 4. krucjaty krzyżowcy zerwali te brązowe płyty i przetopili je na monety. Dzisiaj mało kto wie, że te płyty pokrywały całą kolumnę, cały obelisk i przedstawiały zwycięstwa cesarza Konstantyna. Obelisk cesarza Konstantyna, który dzisiaj możemy oglądać, jest już w tym momencie odrestaurowany, ale za czasów Imperium Osmańskiego ten obelisk był już w opłakanym stanie. Nie było wielu z cegieł, które użyto do jego budowy i mówi się również, że w czasach Imperium Osmańskiego młodzi żołnierze, którzy chcieli wstąpić w szeregi janczarzy, musieli wspiąć się na sam szczyt tego obelisku, żeby udowodnić, że są warci tego, żeby janczarzami zostać. Jeśli przyjrzycie się dobrze, zobaczycie miejsca, w których nowe cegły bądź też nowe kamienie zostały tutaj dosztukowane podczas renowacji. To praktycznie wszystko, co zostało dzisiaj ze starego hipodromu Konstantynopola. Niemiecka fontanna, obelisk egipski, kolumna wężowa oraz obelisk Konstantyna. Ale tak jak obiecałam Wam na początku filmu, pokażę Wam miejsce, o którym wie bardzo niewiele osób. Miejsce, w którym widać do dzisiaj stare mury hipodromu. Chodźcie ze mną. Wytłumaczę Wam, jak tam dotrzeć. Więc tutaj patrzymy na hipodrom. Gdy odwrócimy kamerę, tutaj znajduje się chyba rektorat Uniwersytetu Marmara i musimy przejść obok tego rektoratu i zejść uliczką w dół. Słuchajcie, dosłownie za rogiem ukazują nam się stare mury hipodromu. W tej chwili znajduje się tutaj restauracja Havuzbaşı, która jest nieczynna, więc nie mogę przejść bliżej, ale zejdę troszkę dalej, zobaczę, czy uda mi się pokazać Wam jeszcze jakieś fragmenty tych starych murów hipodromu.
Zobaczcie, ta arena hipodromu była naprawdę ogromna. Nie wiem ile metrów, podejrzewam, że jakieś dobre 15-20 metrów wysokości, więc naprawdę mogła pomieścić dobre 100 000 widzów. Ale zobaczcie też, jaka ogromna szkoda. To jest niezwykle ważny i bardzo stary zabytek historyczny. I tak naprawdę nic się z tym nie robi. Jest tutaj parking samochodowy, obok jest jakaś kawiarnia nieczynna. Przy samych murach hipodromu rozłożone są jakieś stare, podniszczone, drewniane ławki. Szkoda, że burmistrz Stambułu bądź też Ministerstwo Historii, Kultury tym zabytkiem się nie zajmuje. Wielka szkoda. Dlaczego tak właściwie zniknął hipodrom? Hipodrom nie został zburzony w ciągu dnia bądź też w ciągu roku. Hipodrom znikał powolutku w ciągu setek lat. Najpierw do miasta przybyli krzyżowcy, którzy miasto splądrowali, zniszczyli budynki. Następnie Imperium Osmańskie. I tak kamień po kamieniu, pomalutku hipodrom znikał, a kamienie te zostały wykorzystane do budowy pałaców, domów oraz meczetów. A co można zobaczyć jeszcze będąc na hipodromie? Idąc od końca hipodromu, od rektoratu Uniwersytetu Marmara w kierunku fontanny niemieckiej, po prawej stronie możemy zobaczyć oczywiście największą atrakcję turystyczną Stambułu, czyli Błękitny Meczet. Po lewej stronie stoi Muzeum Hagi Sofii, muzeum historyczno-interakcyjne, które również bardzo serdecznie wszystkim polecam. No i oczywiście dalej za niemiecką fontanną znajduje się plac Sultan Ahmed, na którym znajduje się Hagia Sofia oraz pałac Topkapı. Jeśli filmik Wam się spodobał, bardzo proszę, zostawcie po sobie ślad w postaci komentarza. A wszystkim, którzy już to robią, bardzo dziękuję za miłe i serdeczne słowa, które są dla mnie bardzo motywujące. Dziękuję na dzisiaj. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, bo nie ukrywam, że większa część z oglądających jeszcze tego nie zrobiła, a to mi po prostu bardzo pomoże. Zapraszam też do lajkowania i komentowania. Trzymajcie się serdecznie, pozdrawiam, pa pa.